Kontrolka ciśnienia smarowania mogła się zapalić, ponieważ no widać tutaj panewki są takie już dosyć. Jak się później okazało, najpierw klient też nie chciał w to wierzyć, że to jest niemożliwe, ale w misce olejowej był żwir wsypany. Prawdopodobnie były pracownik właśnie w akcie zemsty chyba wykorzystał jakąś okazję, ciągnik gdzieś tam pracował w żwirowni. Być może przyszedł do kolegi porozmawiać, a przy okazji wsypał mu przez tutaj koreczek, garść piasku do... Witam serdecznie z warsztatu w Tarnowie Podgórnym. Mamy tutaj ciągnik 824, ja już tam wcześniej kiedyś wspomniałem, że będziemy tutaj go też troszeczkę dokumentować. Przebieg naprawy Fendt Favorit 824, rocznik 2002. Przebieg około 22 000, myślę, że ma trochę ponad 2000. Teraz tam nie odczytamy, bo mamy tu porozłączoną instalację. Ale ten ciągnik był u nas na warsztacie wiosną. Wtedy miał niecałe 22 000, bo chyba 21 tam 800, jakimś z haczykiem. I wtedy naprawialiśmy przekładnie, tam układ hydrauliczny w tym ciągniku. No i niestety ciągnik po dosyć krótkim okresie użytkowania wrócił do warsztatu, no bo niestety teraz spadł silnik. Wtedy faktycznie ten silnik miał ok, było wszystko jakby z nim w jak najlepszym porządku. Natomiast po dosyć tam jakimś czasie klient zgłosił, żeby tam przyjechać, no bo troszeczkę jakby tutaj korkiem w lewo oleju zaczyna dmuchać. No to znaczy jest przedmuch. A też wcześniej tam klient zadzwonił i sygnalizował, że tam raz, czy może 2 razy, trudno powiedzieć, zapaliła się informacja o zbyt niskim ciśnieniu smarowania w silniku. No i pojechaliśmy do tego ciągnika. No niestety do tego się nie da zrobić w warunkach niewarsztatowych. No i ciągnik musiał przyjechać do warsztatu. No i tak właściwie już po zdjęciu kolektorów układu ssącego, tu będzie widać. No widzimy tutaj troszeczkę jednak zabrudzeń. I teraz skąd tutaj zabrudzenia? Nie? No, zabrudzenia się albo dostają przez złej jakości filtr powietrza, nieszczelny układ powietrza przy filtrze, no bo to wiadomo, że wszystko to, co przed turbiną, turbina zaciągnie, po turbinie, to akurat nawet jak tam pęknie przewód, to nic się złego nie wydarzy. No ale tutaj musiała naciągnąć no, troszeczkę nieświeżego powietrza, to mamy obudowę filtra powietrza. Niby widać, filtr jest w miarę czysty, przynajmniej ta strona wewnętrzna. Natomiast no, mogło też dojść do sytuacji takiej, czasami taki ludzki błąd. I to się też, kurczę, może wydawać dziwne, ale to no, były już takie przypadki, że operator wymontowuje filtry powietrza z ciągnika, nie zamyka pokrywy i dosłownie prawie, że przy tej pokrywie dmucha w te filtry powietrzem, no i ten, nie pokrywie, a obudowie filtra, no i ten brud leci prosto do obudowy filtra powietrza, w którym akurat nie ma filtrów powietrza, no i później może dojść do takiej sytuacji. Trudno teraz powiedzieć, co tu dokładnie było. Tak sprawdziliśmy, układ ssący był szczelny. Tu może taki troszeczkę wyjątek, ale to nie miałoby większego wpływu. Tu widać brakuje nakrętki, natomiast no, ta nakrętka to jest trzymująca pokrywę zewnętrzną i nawet gdyby bez tej pokrywy jechać, szczerze mówiąc, a filtr jest dobrej jakości i szczelny od drugiej strony, nie powinno dojść do zabrudzenia, więc być może tu jednak jakiś błąd w obsłudze. Przy takiej codziennej obsłudze i dmuchaniu filtrów powietrza, no fakt jest niepodważalny, że mamy tutaj w kolektorze ssącym no dosyć dużo brudu. No i ten brud no, dostał się niestety do silnika, no tu ładnie widać ile tam tego jest syfu. Dostał się do silnika, no i spowodował takie tutaj chyba poważne uszkodzenia.
to przejdziemy tam przy silniku, pokażę. Mamy tutaj rozebrany, tylko wezmę sobie jakiś szmat. Kontrolka ciśnienia smarowania mogła się zapalić, ponieważ no, widać tutaj panewki są takie już dosyć, to jest główna panewka. No, na pewno i tutaj dużo brakuje, korbowodowa to samo, więc tutaj mógł być już zbyt duży luz na wale i ciśnienie ucieka, ale też chyba powodem tutaj, no muszę się wrócić, bo gdzieś tutaj to odłożyli. Tu mamy tłoczek utrzymujący ciśnienie oleju silnika. Jak widać, tutaj ma dosyć duże rysy i najprawdopodobniej się przycinał i stąd też mogła się pojawić raz czy dwukrotnie informacja o zbyt niskim ciśnieniu smarowania. Nie wiem, jak długo to trwało, to trudno powiedzieć i prawdy się pewnie nie dowiemy. Tutaj sobie to wchodzi. No i gdzieś tam ten brud, te rysy, to jest też chyba takie trochę zużycie, może i eksploatacyjne, ale mogło też tutaj dojść do takiej sytuacji. Jak widać tutaj olej w silniku, przez to była szmatka mi potrzebna. To jest taka się zrobiła pasta troszeczkę szlifierska. Tak jak widać tutaj to maść taka jest. Specjalnie nie myliśmy, nie czyściliśmy. Żeby też tu może pokazać i klientowi. No ale to się zrobiła pasta szlifierska. Kurz, który dostaje się do silnika, on też nie tylko do komory spalania, ale też może dostać się do oleju. Chociaż mieliśmy taki przypadek dawno temu, ciągnik dokładnie taki sam. No to był z kolei akt sabotażu. Jak się później okazało, najpierw klient też nie chciał w to wierzyć, że to jest niemożliwe, ale w misce olejowej był żwir wsypany. Na dnie miski oleju po rozebraniu silnika, silnik się kompletnie zajechał, żwir. Jak zadzwoniłem do klienta, do kierownika zakładu, mówię, słuchaj, no macie chyba sabotażystę w zakładzie, bo jest piasek w misce. To jest niemożliwe, to tutaj chyba my coś przeinaczamy, jednak jak się później okazało, no już takie chyba wewnętrzne i śledztwo, może już nie na zakładzie, bo to chyba był były pracownik, jeżeli dobrze pamiętam, mówię, to było kilkanaście lat temu. Prawdopodobnie były pracownik właśnie w akcie zemsty chyba wykorzystał jakąś okazję, ciągnik gdzieś tam pracował w żwirowni, być może przyszedł do kolegi porozmawiać, a przy okazji wsypał mu przez tutaj koreczek, garść piasku do silnika, no i silnik się niestety też skończył. No i tak jak widzimy, mamy tutaj panewki, ciśnienia na cylindrach też nie było, stąd też przedmuch, no bo przedmuch się nie bierze znikąd. Przedmuch jest wtedy, gdy mamy nieszczelność na tłokach i jeżeli tutaj zbyt duże ciśnienie idzie do skrzyni korbowej, to wtedy jest przedmuch. Momencik, zaraz tutaj coś musimy położyć. To nie jest przegrzany tłok. Przegrzany tłok to były pieczenie zapieczone. No tu istniało też takie podejrzenie, że być może jeżeli było zbyt niskie ciśnienie smarowania, co też się może zdarzyć, doszło do sytuacji, że tłok nie miał należytego chłodzenia. No i wtedy pieczenie się zapiekają, czy nawet wręcz wypala się dziura. Akurat w tych silnikach MANA to tak rzadko, w innych silnikach innego producenta częściej się to robi. No ale tuleje mamy wyszlifowane, brakuje śladów już tutaj pohonowania, takich tych charakterystycznych drobnych wgłębień. No i niestety ten silnik czeka tutaj poważny remont, to znaczy na pewno wymiana wszystkich tłoków, wszystkich tulei, szlif wału prawdopodobnie, no bo przy takim zużyciu panewek to raczej tutaj ten już chyba na nominał nie wyjdzie. Czasami udaje się, że to się wał spoleruje. No i wiadomo, nowe panewki, nie wiem jeszcze jak wygląda wałek rozrządu, nie jest tutaj wymontowany, bo czasami też może być i wałek rozrządu przy okazji do zrobienia, no więc to też tutaj już ładnych parę tysięcy niestety w ten element tutaj, co widzimy, blok, układ korbowy, tłokowy, no niestety trzeba będzie wpakować, jakieś tam koszty ponieść. Nie wiem, czy ten silnik nie był już wcześniej remontowany, ciężko mi powiedzieć, natomiast dosyć
ładnie wygląda ta płyta pośrednia pomiędzy blokiem a miską olejową. Miska olejowa tutaj robi też za ramę ciągnika, więc to jest taka dosyć masywna, ciężka micha. W środku tutaj widać jeszcze jest miejsce na wał napędu przedniej osi. No, miska dosyć dobrej konstrukcji, duża, silna, ale też mieliśmy tu taki przypadek, może już wcześniej mówiłem, że z powodu nadmiernego luzu na zawieszeniu przedniej osi, tu oś akurat była zrobiona, przy poprzedniej naprawie był taki duży luz, że wał napędowy przedniej osi wytarł, dosłownie wytarł, no, tutaj w tym miejscu, gdzie jest zakryte, może to przesunę. No chyba będziecie, o dobra. O, tutaj w tej obudowie wytarł dziurę i olej zaczął z miski wylatywać, no bo była dziura. Ale mówię, tu wracając, nie wiem, czy ten silnik nie był robiony, bo ta płyta jest naprawdę w dobrym tutaj stanie, a dosyć często właśnie w tym miejscu jest duża nierówność, uskok i wtedy w żaden sposób tego nie idzie uszczelnić, niestety. Tutaj nie ma żadnej uszczelki, to jest uszczelka płynie, taka masa silikonowa, no i później dosyć często jest wyciek, tutaj to całe zaoliwione, wyciek w okolicach pompy wtryskowej, to jest ocieknięte, tutaj ta pokrywa rozrządu, która gdzieś tu sobie leży. W żaden sposób tam nie idzie tego elementu uszczelnić przy właśnie tej płycie pośredniej, no i przy tej pompie tutaj wtryskowej jest wyciek oleju, no i tam sobie tak w tej okolicach wygląda bez pompy, to nie z pompy właśnie, tylko z tej połączenia miski i tej płyty pośredniej z blokiem, dokładnie z pokrywą rozrządu silnika. No i to tylko jedyna metoda, wtedy właśnie szlif tej płyty, żeby to wygładzić, wyrównać powierzchnię i wtedy można dopiero to spokojnie skręcać. Także no, pytanie, co tutaj było większym problemem, ale myślę, że największym problemem to były jednak zanieczyszczenia, które się przez układ sący dostały do silnika. W oleju powstała pasta szlifierska. Tutaj tłoczek się zaczął przycinać. Panewki wyglądają jak wyglądają. No i inne elementy silnika też za ciekawe już niestety nie są. Myślę, że to od nowości dźwigienki zaworowe. Od nowości. O, przyniosę latarkę. To też będzie lepiej widać. Trochę tu jest cisza, spokój, tak, bo wszyscy poszli do pracy. Jest trochę czasu, żeby nakręcić film. Normalnie to potem w ciągu dnia dosyć ciężkawo. To już jest popołudnie, dosyć późne, więc jest troszeczkę więcej czasu, gdzie tutaj można, tak jak widać, mamy ślady na tych dźwigienkach. No i tu później też dosyć ciężko ustawić luz zaworowy, no ale to jest takie zużycie eksploatacyjne, które no, przez 22 000 godzin prawdopodobnie te dźwigienki nie były nigdy wymieniane, więc to mogło się tutaj to zdarzyć, no ale też niestety to też będzie miało wpływ na całkowity koszt naprawy ciągnika, no bo dźwigienki raczej trzeba będzie wymienić na nowe. Kolektor wydechowy to jest zakład dwuczęściowy. No, kiedyś były tam jednoczęściowe, to też czasami zdarza z tymi kolektorami problemy, że gdzieś tam potrafią pęknąć, to od wysokiej temperatury, dosyć często pękają śruby, no to wtedy właśnie tam kiedyś, teraz może mniej, kiedyś była taka moda na stosowanie oleju opałowego i on przede wszystkim miał wyższą temperaturę spalania, no i niestety dochodziło dosyć często do pękania kolektorów wydechowych. Teraz jest to rzadziej, zwłaszcza jeżeli to jest kolektor dzielony, bo były te pierwsze w całości, to dosyć często pękały. Kolektor dzielony. Natomiast zawsze przy naprawie silników, jak mamy kolektor zdemontowany i głowicę, to zawsze jednak planujemy tą powierzchnię na szlifierce, żeby było tutaj równo, żeby przy dokręcaniu śrub nie było żadnych naprężeń, a żeby zachować szczelność, no bo tu są uszczelki metalowe, ale jak będzie kolektor troszeczkę zwichrowany, no to wtedy uszczelka, wiadomo, ma uszczelnić, ale śruba jak się dociąga, to czasami zdarzało się, że kolektor potrafił pęknąć, więc przy remoncie zawsze kolektor jest szlifowany, wyrównana powierzchnia, tak samo wyrównana powierzchnia na głowicy. Tutaj od strony wydechowej
Tu jest, mamy, o. Także też jest to zawsze zeszlifowane, tu widać, jedna śruba się już ukręciła. No niestety, to się też zdarza, no ale to jest tam mały problem, bo to się odwierci i nie będzie z tym większego problemu. Tu też mieliśmy problem, ale nie widzę tej głowicy. Nie szło wyciągnąć i też nie mierzyliśmy na jednym cylindrze ciśnienia, no ale pozostałe już tam były też mocno zaniżone te ciśnienie, ponieważ no, uszkodziła się nakrętka mocująca wtryskiwacz, że tu może gdzieś tu pokażę, gdzieś tu leży ta głowica. Czy chłopacy ją wzięli i mają ją tutaj wyleczyć, że tak powiem, no troszeczkę chyba po bandycku trzeba będzie postąpić i no w skrajnym przypadku to jest jedyne wyjście, to jest odwiercenie wtryskiwacza, bo też już takie przypadki mieliśmy. No nie widzę, gdzieś chyba zabrali na inny warsztat, być może tam coś na ciepło kombinują, a pokażę tutaj na innym wtryskiwaczu, bo tutaj wtryskiwacze są. Widać tutaj ta nakrętka. Wtryski były kiedyś zamontowane zupełnie na sucho. Do tego są specjalne pasty, takie smary, które powodują, że to się nie zapieka. Zawsze przy naprawie lepiej to posmarować. Pewnie może robi się komuś przysługę, bo niekoniecznie będzie się ten silnik rozbierało drugi raz. Być może komuś innemu, ale w zasady nie utrudniajmy sobie życia. Te parędziesiąt złotych to niestety kosztuje taka pasta. Lepiej to posmarować. No i wtedy mamy pewność, że ten gwint się nie zapieczy nawet z wysokich temperatur i da się to wymontować. Podobne mocowanie, właściwie nakrętki chyba są dokładnie takie same. Są we wtryskiwaczach montowanych w silnikach Mercedes serii tam 400 w sieczkarniach i tam w sieczkarni, zwłaszcza tych starszych typów, bo ja mówię o sieczkarniach starego typu, klasa, na przykład Jaguar 880 czy Jaguar 840, 60. No i w sieczkarni to temperatura 1, 2, kwas z kiszonki powodował, że bardzo często nie szło odkręcić właśnie wtryskiwaczy i trzeba było wymontować całe głowice. Tam głowice akurat były pojedyncze na każdy cylinder, więc powiedzmy mniej bolało, ale zdarzało się, że jedynym sposobem wymontowania wtryskiwacza, nawet bez konieczności remontu silnika, to niestety trzeba było wywalić głowicę, wtryskiwacz odwiercić. No bo w żaden sposób nie szło tego niestety odkręcić. Tak zrobiło kwasy i temperatura swoje. Tu głowicę widzimy też za ciekawie, to niestety nie wygląda. Także no silnik no, zasługuje teraz na remont, który no niestety no, będzie znowu trochę kosztował klienta, a klient w ten ciągnik zainwestował naprawdę sporo pieniędzy. No i powiedzmy tak, wszystko ok, no z wyjątkiem właśnie teraz silnika, no bo wszedł jak wyjechał od nas, to silnik pracował normalnie, nie było żadnych no, uwag, zastrzeżeń co do pracy silnika i dopiero po jakimś tam czasie, przy okazji właściwie, bo to tak nie, że klient zgłosił, że dmucha, ale przy innej okazji tam byliśmy u klienta i klient mówi, no to bo tak coś tak jakby mu dmuchało, no to tak faktycznie dmuchało, no i wydmuchało. Silnik do remontu niestety z dużymi kosztami. Jeżeli komuś się film podobał, to oczywiście poproszę łapkę w górę. No i oczywiście zachęcam do oglądania filmów na naszym kanale.